Dziś zapraszam na krótki spacer po Oświęcimiu. I nie bez powodu zaczynamy od zamku, który góruje nad całym miastem. Ten zamek jest dokładnie po drugiej stronie ulicy, przy której znajduje się nasz hotel. Pierwsze źródłowe zapiski o tym wzgórzu zamkowym sięgają roku 1179. W 1241 roku gród oświęcimski został zniszczony przez Tatarów. Wtedy książę opolsko-raciborski Mieszko II otyły odbudował zamek oraz częściowo otoczył wzgórze zamkowe obronnym murem. Historia zamku jest bardzo ciekawa. Na przełomie wieków zamek zmieniał właścicieli, niszczał, był odbudowywany aż do dnia 1 stycznia 2010 roku, kiedy stał się muzeum. A po lewej stronie widać nasz hotel, Hampton by Hilton. Serdecznie polecam tę miejscówkę. I z tego miejsca wyruszam odkrywać uroki miasta. Jestem tu pierwszy raz i w sumie nie mam żadnego planu zwiedzania. Ale zdążyłam się już zorientować, że większość atrakcji jest w pobliżu naszej lokalizacji, więc ruszam pieszo. Nasz hotel ma swój własny podziemny parking, ale jeśli przyjedziesz do miasta tylko pozwiedzać Starówkę, to pod zamkiem jest parking bezpłatny. Ruszajmy zatem, bo sama już nie mogę się doczekać, co tutaj pięknego zobaczę. Po prawej stronie kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ale ja tym razem skręcam w lewo, bo moim celem jest oświęcimski rynek. Oświęcimski ówczesny rynek zajął miejsce średniowiecznego placu handlowego o drewnianej wówczas zabudowie. Obecnie, jak widać, otaczają go murowane, kolorowe kamienice. O, choćby ta na wprost nas, kamienica Ślebarskich, która pochodzi z początków XIX wieku. Obecnie mieści się w niej siedziba Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Przeszłość i teraźniejszość harmonijnie przeplatają się w tym mieście, tworząc jego niepowtarzalną atmosferę. Wiele tu takich historycznych wystaw wkomponowanych z rozmysłem w przestrzeń publiczną. Instalacja, którą tu widać, to pozostałość po wyburzonym niemieckim bunkrze. Bunkier wszystkim kojarzył się z niemiecką okupacją, a mieszkańcom Oświęcimia tym bardziej przypominał bolesną historię z okresu II wojny światowej. Dziś, w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, na rynek przyjechało Wojsko Polskie.
Obecny wygląd rynku to efekt rewitalizacji, która miała miejsce w latach 2012-2015. A to ciekawa replika studni z XIX wieku. Niegdyś na rynku znajdowały się dwie takie studnie służące mieszkańcom. Wokół rynku skupia się wiele sklepików i lokali gastronomicznych. Biały budynek na wprost nas to Stary Ratusz, a obok siedzibę ma Gazeta Krakowska. Ciekawą atrakcją wartą zobaczenia jest również Muzeum Żydowskie i dawna synagoga, bo to ostatnie zachowane ślady żydowskiej obecności w mieście. W mieście, na obrzeżach którego podczas II wojny światowej naziści wybudowali fabryki śmierci. Obóz Auschwitz i Auschwitz-Birkenau. Relacja z wizyty w tym okrutnym, łamiącym serce i psychikę miejscu już jest na moim kanale. Pospaceruję jeszcze chwilę po uroczym rynku i będę ruszać dalej. A przed nami w niewielkim skwerku tuż przy rynku stoi oświęcimski pomnik odzyskania niepodległości. Artystyczny duch miasta wyraża się także w ciekawych muralach. W upalny jak dziś dzień chwilę wytchnienia od żaru lejącego się z nieba znaleźć można w zielonych bulwarach nad rzeką Sołą, kilkadziesiąt metrów w dół od Starego Rynku. Zwróćcie uwagę na tę białą bryłę po lewej stronie. To nasz hotel, a za nim wieża kościoła. Już go mijaliśmy. Tak jak wspomniałam, wszystkie atrakcje tutaj są mocno skoncentrowane. Schodami w górę wracam do odkrywania kolejnych atrakcji miasta. Podobno 31 maja 1894 roku na ruinach kościoła podomikańskiego, które stały się kamieniem węgielnym dla dzisiejszego sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, objawiła się Matka Boża. Naocznym świadkiem tego doniosłego wydarzenia był ksiądz dr Jan Szymeczko, pochodzący z dworów, wówczas 8-letni chłopiec. A przed nami wspomniane sanktuarium i kompleks salezjański, dom zakonny i liceum. Przed główną bramą Salezjan stoi pomnik apostoła i szerzyciela nabożeństwa Maryi Wspomożycielki, świętego Jana Bosko, który był jednocześnie genialnym wychowawcą młodzieży i założycielem rodziny salezjańskiej.
Za szczególny dowód łaski i potęgi wspomożycieli uznano cud ocalenia maryjnej świątyni w czasie największego nalotu bombowców alianckich na Oświęcim 13 września 1944 roku. Innym namacalnym dowodem opieki patronki jest fakt przetrwania salezjańskiej szkoły, jedynej od Władywostoku aż po Łabę w czasach komunizmu, ponieważ tego typu placówki prowadzone przez księży były likwidowane. Na tyłach kompleksu od strony rzeki Soły na pamiątkę ocalenia kościoła salezjanów po nalocie bombowców ustawione zostały 3 dzwony wolności. W ogóle historia Oświęcimia jest bardzo ciekawa. Z jednej strony obóz zagłady, a z drugiej hitlerowcy mieli w zamyśle stworzyć idealne, nowoczesne miasto. Umownie można przyjąć, że polski Oświęcim przestał istnieć wiosną 1941 roku. Na jego miejsce pojawiło się Auschwitz. Właśnie wtedy Niemcy zakończyli proces deportacji mieszkańców, w efekcie którego w miasteczku pozostało tylko 7600 osób. Z tego 90% stanowili Polacy, ale zostali oni zepchnięci do roli tymczasowej warstwy robotniczej. Za obywateli Auschwitz uznawano rodowitych Niemców i Volksdeutschów, a tych było początkowo około 820. Początkowo chodziło przede wszystkim o zapewnienie komfortu sprowadzanym z innych regionów niemieckim robotnikom i inżynierom. Pracownicy nowo powstałej fabryki gumy mieli znaleźć w Auschwitz wszelkie możliwe wygody, przestronne, dobrze wyposażone pod względem jakości i przyjazne dzieciom mieszkania, a także miejsca do wszechstronnego uprawiania sportu i rekreacji. A ten ciekawy budynek przed nami to Pałac Ślubów. W efekcie całe to idealne aryjskie miasto na gruzach polskiej miejscowości nie zdążyło powstać. Ale absurdalne plany jego budowy mówią przede wszystkim o jednym: o tym, że Niemcom sąsiedztwo największej fabryki śmierci w dziejach zupełnie nie przeszkadzało i wcale nie zamierzali się wstydzić Auschwitz.